Cappuccino lady, sycylijskie słońce. Cappuccino lady. Dzień dobry. Tak, znowu z Julianą, tym razem taki dosyć niestandardowy content, niestandardowy odcinek, ponieważ wybieram się na wycieczkę z moją przyjaciółką Marią. Ona ma dzisiaj tour 50-osobowy z Włochami, 50 Włochów w tym samym miejscu. Oprowadza ich po Bizaquino, po Giulianie i po Sambuce, Sambuca di Sicilia. Ja chcę do nich dołączyć na etapie Sambuca di Sicilia, ponieważ Sambuca znam tylko z supermarketów, z pizzerii i tylko z tego. Nigdy wcześniej nie miałam okazji przez te kilka lat zwiedzać Sambuki, a bardzo jestem zainteresowana historią tego regionu. Bardzo lubię ciekawostki i nowe miejsca. Dostałam cały opis 18-stronicowy od Marii miejsc, ponieważ będzie to wycieczka po włosku. Natomiast zdążyłam się już zapoznać z tym i cóż, lecę. Jadę za autokarem. Jadę na wycieczkę z Marią Conchettą. Jak to powiedział Hubert przed chwilą, pewne rzeczy są pewne. Tak jak na Islandii pewne są lodowce, to tutaj pewne jest to, że jest spóźnienie. Uwaga, 2 godziny. Ja też jestem podjarana. Nie wiem jak będzie. Maria jest profesjonalistką, więc będzie super na pewno. Zaczynam wycieczkę po Sambuce. Idziemy do teatru. Teatr Comunale, który jest jednym z tych teatrów, które zostały zbudowane bardzo dawno temu, łącznie z teatrem w Palermo. Bo właściwie to chyba nawet było kiedyś takim moim małym marzeniem, żeby zobaczyć typowy włoski stary teatr jak ten. Tutaj Marysia jest. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Tak, więc jestem pod sceną. Tak, tutaj widać. Tu widać cały teatr w kształcie podkowym. Właśnie jest tutaj aż 250 miejsc. Są loże, dookoła są loże, jest pięknie. I zaczęło się to od 4 albo 5 marzycieli, którzy byli prywatnymi ludźmi, założyli tutaj sobie teatr. I ten teatr, o, tak wygląda loża na przykład. I ten teatr przez wiele lat był w rękach prywatnych. Natomiast wtedy niszczał i nikt się nim nie zajmował. Spadkobiercy tych szaleńców postanowili oddać to miastu i miasto wyremontowało ten teatr. W XX wieku tak naprawdę został on ponownie otwarty. 5 lat czekał dodatkowo. Ze względu na to, że w Katanii był pożar teatru, to otwarcie tego teatru zostało wstrzymane. Wzmocniono nad sceną ten cały łuk, zrobiono go z żelbetonu i tam są podłączone systemy, które nawadniają i w razie czego w trakcie pożaru mogą bardzo szybko reagować. Lecimy dalej. Idziemy główną ulicą Sambuki. Sambuka jest podzielona na 2 części. Jedna część to jest część arabska, druga część to jest ta nowoczesna, połączone są ze sobą mostem. To jest ta część nowoczesna. Arabska część jest gdzieś dalej, natomiast Maria obiecała pokazać mi, jak to wygląda. Sambuca jest znana z tego, że wywodzą się stąd znani pisarze, malarze, rzeźbiarze, a także w czasach współczesnych, jak widać za mną, łeb konia, też są tutaj i zamieszkują osoby, które są znane w całych Włoszech. Z ciekawostek, to Sambuca 10 lat temu, w 2016 roku, została uznana za najładniejszą wieś w całych Włoszech. Niesamowite, nie? Znaczy być może niesamowite, bo patrząc na to, ile jest tu kościołów, sprawdzałam, według czata GTP to jest od 18 do 20 kościołów, kilka placów, kilka pałaców, jakieś jezuickie klasztory. Tutaj widzę jakiś kościół. Prawdopodobnie nie jest najbardziej ważnym kościołem, bo minęliśmy
i spacerujemy dalej. Chiesa San Giuseppe to jeden z symboli Sambuca di Sicilia i ważny punkt lokalizacji procesji oraz świąt religijnych. Tak wygląda Sambuca, która się przygotowuje teraz do świąt. I na rzeźbę 2.16. Tam też jakaś jest stara. No, przyjemnie. Sicilia Banca. Palazzo Campisi. Palazzo Campisi jest to plac, który został przejęty i zreanimowany przez Sicily Bank. Był w bardzo opłakanym stanie, natomiast teraz wygląda przepięknie. Mamy też gdzieś po środku tej drogi mamy ślimaka, który symbolizuje, że na wioskach dużo wolniej zachodzą zmiany, albo z tego powodu, że tych ślimaków było podobno tutaj bardzo dużo. Symbol Sambuki wykuty w mosiądzu. Do tego harfa, która mówi o tym, że tak naprawdę dużo bla bla bla, czyli że wszystko będzie git, może nie tyle będzie git, co że jest bardzo duża przestrzeń na twórczość i na różne tego typu rzeczy. Harfa jest też na jednym z rond w Sambuce, jak jeżdżę właśnie do... O, i panowie ci, którzy siedzą wszędzie, są miejsca, gdzie bardzo dużo panów sobie siedzi w każdym mieście. Tutaj właśnie to jest takie miejsce. Poza tym mijamy kolejny kościół. Palazzo Ciaccio. Później pewnie podpiszę dokładnie, o co chodzi z Palazzo. Wow, ale czad. Gdyby nie to, że oni są tutaj, ja idę na końcu, to pewnie bym weszła, a nawet w drugą stronę i tak wejdę. Jak tu pięknie jest. Wow. Wow, wow, wow. Jednak na przyszłość lepiej, żeby Marysia mnie nie brała ze sobą, bo jestem ostatnia za ostatnimi, więc teraz lecę, bo zaraz się zgubię, 100% się zgubię. Już nawet nie wiem, gdzie oni są. Cała ja. Wszystko bym chciała zobaczyć, dotknąć, obadać. Jeszcze dużo nagadać się do tego. Lecę. Dopadłam, jestem. Nie trzeba mnie czekać. Kolejny kościół. Ten musi należeć jednak do tych ważniejszych, bo do niego wchodzimy. Na Largo Purgatorio. Chiesa del Purgatorio. Jest to Muzeum Sztuki Sakralnej, które mieści się w dawnym kościele Czyśćce, który też jest jednym z takich głównych kościołów w Sambuce. No i on mnie tak cały czas tutaj nurtuje. Tak, metrko i jeden ołtarz. Jest niesamowite. Mamy też Boga wiszącego na górze, patrzącego na swoje baranki. To taki przykład właśnie sycylijskiego kościoła, bo jest ich podobno 20 aż, tak Maria twierdzi. Ten został zamieniony na muzeum, autentycznie. Teraz muzeum, natomiast kiedyś był to kościół związany z bractwami religijnymi, które organizowały procesje i modlitwy za zmarłych. Sam kościół pochodzi z XVII wieku, natomiast został zniszczony podczas trzęsienia ziemi i odbudowany, a po odbudowaniu już stał się muzeum. Mamy kolejny kościół i pewnie później się dowiem, co to jest dokładnie za kościół, ale wygląda bardzo ładnie. Chiesa di San Michele
Jest to kościół silnie związany z Bractwem Świętego Michała, które organizowało procesję o bardziej wojowniczym i uroczystym charakterze niż inne bractwa. Dodatkowo ten kościół znajduje się nieco wyżej niż wszystkie inne budynki w Sambuce, dlatego przez wiele lat pełnił funkcję punktu orientacyjnego. Zapraszam do Palazzo Paniteri, czyli to obok pięknego budynku ze ślimakiem. Zatem witam w Palazzo Paniteri, jeśli czegoś nie pokręciłam. Paniteri, dokładnie. Jeden z ważniejszych pałaców w Sambuce od 1981 roku. Wow, ma nawet salę taki łok, nie? Salę, pięknie jest to wykonane. Tak, on jest z każdej strony otoczony ulicami, jest w kształcie kwadratu. Od 1981 roku jest właśnie w rękach już miasta, nie jest w rękach prywatnych. Jest piękne. Tak wygląda z tarasu. Kiedy byłabym Julią, to bym miała taki widok na ludzi. Tutaj piękne schody. Dziedziniec w środku. Dziedziniec taki trochę arabski, mi się wydaje. Jakie to jest wielkie muzeum. Jak to wygląda niesamowicie. Szok. Żeby to zwiedzić, to przydałoby się ze 2 godziny. Fajnie wygląda. Żeby to zwiedzić, to przydałoby się ze 2 godziny. Fajnie wygląda. Tutaj jest multimedialny, są telewizorki. Wszystko jest pięknie opisane, wytłumaczone. Nawet po angielsku. Pięknie. I tam jeszcze są kolumny. To w ogóle nie kończące się ilości pokoików, ale chyba muszę być grzeczna i wrócić powoli do wycieczki, żeby nie było, że jestem ta niezdyscyplinowana. Jak tu na wyciągnięcie ręki takie rzeczy odrestaurowane, odnalezione. Pięknie to wygląda. Grzecznie idąc za wycieczką mogę powiedzieć kilka słów na ten temat. Został ten pałac odnowiony pod koniec XX wieku, a obecnie pełni funkcję Centrum Kulturalnego Sambuki. Jest tutaj bardzo dużo eksponatów, które pochodzą z kolekcji Giuseppe Paniteriego. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. Z pobliskiego grecko-punickiego miasta Adranone. Z takich ciekawych, niespotykanych rzeczy to część pałacu została odnowiona w 2018 dzięki wsparciu Międzynarodowej Agencji Reklamowej Airbnb. No ciekawe, nie? Jeszcze nie widziałam, żeby tyle podróżując po świecie, nie widziałam, żeby coś było odnowione przez Airbnb, natomiast bardzo to miłe jest. Cóż ja mogę powiedzieć o tym miejscu? Takie trochę poplątanie z pomieszaniem. Bardzo mi się podoba to miejsce. Nie sądziłam, że tutaj są tak nowoczesne miejsca. I jest to delikatne. It's mix. It's the mix, modern and historic, yeah? Yeah, of course. There's a museum where you can find the funds from the Adranone mountain, which was the old site where the, Adranone mountains, okay. Yes. But it's very modern, it's very new. Now it's a modern. Yeah. Now it's more no, but here you can find just the, Yeah. it's a museum that where you can find all these funds. Wow. That were taken from that mountain. Okay? Wow. We're in the... No, that's okay. Okay. Mia Maria. Widzicie? Mam taką przyjaciółkę, że jest dla mnie też edukacją i inspiracją. Mia Maria. Mia inspiracja. Inspirazione. Just come and visit Sicily. No, takie szalone rzeczy. Miks pięknych rzeczy i jeszcze
bardzo nowocześnie. Im ktoś był bardziej biedniejszy, tym mniejszy boks dostawał, a jego kości były łamane po śmierci, tylko po to, żeby to się zmieściło. Więc potem można było rozpoznać, że ktoś pochodzi z królewskiego rodu, albo jest jakimś markizem. Właśnie jeśli miał bardzo dużą trumnę. Moja przyjaciółka oprócz tego, że jest przewodnikiem, to jeszcze jest tutaj instagramerem. Teraz udajesz, że to nie o nią chodzi. Pięknie. Jezu, jak ja lubię takie miejsca, lubię takie sytuacje. Kurde, lubię poznawać nowe rzeczy. Idę sprawdzić, czy tam jest po prostu kibelek, mówiąc wprost, czy jest jakaś... Jest winiarnia, jest fajne miejsce, jest piękne miejsce, jest miejsce edukacyjne nawet. Wow! Znaczy się nie wiem, co można łączyć edukację z winem. Edukację młodych ludzików. Jest tutaj oczywiście też cała mapa. Tak. Stąd byłam, stąd kupuję wino czasami. I stamtąd też kupuję wino. A teraz jestem tutaj. Tak, tutaj Maria opowiada o winach. Ja to jestem z niej dumna. Tu się pije, degustacje robi, tu są kuchnie z jedzonkiem. Pięknie to wygląda, a tam wino jest na ścianie. Pokazać coś fajnego jeszcze? To jest cała sala do tańczenia za mną. Z degustacją wina, z dotańczenia. No to jest taki mój... Pięknie, nie? Tutaj są wina. Ojejku, pokazana jest ziemia, na jakim to wszystko rośnie. Wszystko jest edukacyjne. Tutaj jest sala na dole z piękną półką. O Jezu, to jest cudownie. Proszę bardzo. Jestem oczywiście już spóźniona. Przez chwilę się zgubiłam w domu. Znowu. Cała ja. Ale wiecie, jak się odmywała zon? Było głośno. No, a kto jest najgłośniejszy? Kto? Considerato quasi il precursore del verismo. Ok, quindi un personaggio molto importante. Ok. Powiem wam, niestety, ale nie macie opcji, co robią. Tutaj jedni słuchają, a drudzy poszli po lody i po kawę. Głosi. A u nas jakby ktoś poszedł po lody i po kawę, to by to zajęło z pół godziny przynajmniej, a tak obstawiamy, ile czasu im to zajmie? O, 17:56 jest. Chłopaki jeszcze sobie tam smaki wybierają, nie? A tak w międzyczasie coś jeszcze pokażę. Nie ma tak jak zrobić taki prosty łuk. Nie oszukuję, patrzę na zegarek. Jest równo. Zajęło im to 4 minuty. Mam chłopaków już za sobą. O, tam są. Już wrócili z kawą i z lodami. Tak, taki mamy łuk i obstawiam, że to przejście jest już do arabskiej części. Jest pięknie. I tak, jeśli chodzi w ogóle o Sambukę, to Sambuka miała wcześniej, nazywała się Zabud. Później dopiero zmieniła nazwę i było to prawdopodobnie, i tutaj nawet jest cała historia taka, prawdopodobnie od jakiegoś wojownika, który miał na nazwisko Al-Zabud. I on zapoczątkował w ogóle całą Sambukę, był osobą, która jako pierwszą cegiełkę zbudowała. To wejście prowadzi do dawnej arabskiej dzielnicy Sambuki, która zachowała średniowieczny układ ulic przypominający labirynt z wąskich przejść i dziedzińców. Czy będzie to dziwne, jak powiem, że się znowu zgubiłam? Weszłam, zaczęłam mówić o nazwie Sambuki, wychodzę, ale tutaj nikogo nie ma. Jak to jest, kurde, możliwe? Ale się odnalazłam. Jeśli Sycylia, to też wszędzie ceramika sycylijska. Tak jak tutaj widać. Wszystko jest z ceramiki. Takie miejsca się bardzo często zdarza. Oczywiście marmur też się zdarza, bo jest bardzo tani. I takie, proszę bardzo, tu jest piękne słoneczko sycylijskie. Tu numer Al-Zabud, jakby ktoś zapomniał, że wcześniej tak się to nazywało. Jezu, jak tam pięknie to wygląda. Kolejny kościół, jeden z tych 20, Via Belvedere się nazywa.
Piazza Baldi Centelis. Wow! To jest chyba kościół, który jeszcze nie został wyremontowany, ale wygląda jak połączenie Arabów, arabskiego świata, cygańskiego trochę, czy tam romskiego. No Sycylia jest dosyć ciekawa, a z tej strony bardziej wygląda jak katolickie. Chiesa Madre di Sambuca di Sicilia. Świątynia powstała na fundamentach dawnego zamku arabskiego, łącząc w sobie różne warstwy historii miasta. Wielokrotnie była przebudowywana i w tej chwili ma charakterystyczny sycylijski styl łączący różne epoki. Myślałam, że będzie więcej fajnych miejsc niż w Giulianie. No dużo większe miasto, to tutaj podają, że chyba do 6 000 mieszkańców jest. Tylko 6? To za mało, sprawdzę to. Myślałam, że będzie więcej, ale nie sądziłam, że aż tak dużo jest fajnych, ciekawych miejsc i uliczek. Terrazzo Belvedere się nazywa. O i znowu ślimak, czyli tych ślimaków jest tutaj bardzo dużo. No może ja po prostu stanę w tym miejscu i pokażę, jak to wszystko fantastycznie wygląda. Z Terrazzo Belvedere rozciąga się panorama na Dolinę Belice i pasmo gór Monti Sicani oraz... O kurde, tam jest Giulianka, Giulka moja kochana. Ja od siebie, z naszego balkonu, widzę Sambukę, więc widzę to miejsce, w którym jest... Gdyby tam był ktoś, to mogłabym pomachać. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie ponad 1100 lat temu stał zamek emira Al-Zabuta. Kolumna, którą teraz widzimy, powstała po wyburzeniu pozostałości zamku. Do dziś jednak zachowały się tutaj fragmenty dawnych murów obronnych. My już powoli kończymy, a nawet można powiedzieć, że tym razem kończymy dosyć szybko, ze względu na to, że kierowca już ma przekroczony czas. Czyżbyśmy byli spóźnieni? Czy to nie jest normalne tutaj? I on od razu powinien być opłacony o 2 godziny dłużej. Ale głośni są niesamowici. Piazza Saraceni, czyli to jest jeden z takich malutkich, bardzo klaustrofobicznych placyków w Sambuca di Sicilia, który jest bardzo klimatyczny. Jest bardzo klimatyczny i jest wśród małych uliczek. Proszę zobaczyć, że ci wszyscy Włosi, ta 50-osobowa wycieczka się nie mieści tutaj. A to jest typowy przykład Kasby historycznej budowli arabskiego domu w tych małych uliczkach. One są tak wąskie, że nawet trudno mi jest stanąć gdzieś, żeby pokazać to w całości, jak wygląda. Kasba to oprócz domów też labirynt wąskich uliczek, małych placów i zabudowy powstałej jeszcze w czasach arabskich. No i wychodzimy z tej arabskiej części, na to wygląda. W tym miejscu, w którym byłam i zgubiłam grupę. No i teraz jak się nazywa mieszkaniec Sambuki? Bo mieszkaniec Giuliany się nazywa Giulianese, a Sambuki Sambucini. Ciekawe. Tam się coś dzieje. Jakaś impreza. Udało nam się trafić na jakąś imprezę. Orkiestra przygrywa. Taki numer. Ja mówiłam, że teraz Sambuca ma jakieś dni swojego święta. A my wchodzimy do Chiesa del Carmine, czyli kościół, który służył karmelitom, a był zbudowany w 1530 roku. Część od tamtej pory się zachowała, natomiast mam wrażenie, że to jest ich taki główny, centralny kościół. Tak, wygląda bardzo ładnie. Co się dzieje?
teraz idziemy na piersi dziewicy. Tak się nazywa to ciastko. Wymyślone przez zakonnicę. Jest bardzo słynne tutaj. Tak wygląda to ciastko. A, i tam je robią z tyłu. Kiedyś byłam tutaj i widziałam. A na koniec najlepsze wycieczki. Maria zabrała na co? No lody. Niby miały być te ciasta. Piersi zakonnicy, to tam dziewicy, ale są lody. A w ogóle też jest ciekawa historia z tym ciastkiem, bo polegało to na tym, że wymyśliła to matka hrabina, o ile dobrze pamiętam, na ślub swojego syna, który pobierał się z kobietą, z którą prawdopodobnie nie bardzo chciał, ale było to dla dobra ogółu, więc na zewnątrz to wyglądają bardzo pięknie, dostojnie, w środku są po prostu ze zwykłą śmietanką, nawet nie są z ricottą. Talking about the story. Oh yeah, it's one of the best bakery here. One of Signor Salvatore. Nie? No i chodzi o to, że nie ma tam serka mascarpone, tylko krem. Mascarpone. No, mascarpone. Inside is krem. So this is the traditional dessert of sambuca, and inside there is milk cream. Yes. Okay, and chocolate, and another cream made with pumpkin. Okay. And mix it with pumpkin and zucchini. And Maria But it's Concetta, sweet. thank you for the ice cream and for the tour. Yeah. You are the best. Dziękuję. You are big. Oh my gosh, the driver is calling me. Oh my gosh. We are ready. Rocco, allora. Także dziękuję i do zobaczenia na następnej wycieczce, jeśli w ogóle weźmiemy kiedyś. No i tak się kończy moja przygoda. Dzień dobry, dzień dobry. Wiem, że zaczynam troszkę od tyłu to wszystko, ale wpadłam na taki pomysł, że od czasu do czasu będę też wrzucała coś z Sycylii, tak bardziej turystycznie, żeby pokazać jakieś miasto, żeby pokazać, fajnie mam tam z tyłu, nie? Fajnie mamy, ojej, pięknie, jest akurat zachód słońca. Żeby pokazać miasto, żeby pokazać jakąś wioskę, żeby przejść się i zobaczyć jaki ten świat sycylijski, countryside, ten świat, countryside, jaki jest naprawdę. No i zaczynamy z grubej rury, zaczynamy wycieczką z Marią Concettą w Sambuce. Mam nadzieję, że się to spodoba, mam nadzieję, że pokażę chociaż odrobinę tego czegoś, czego nie pokazują inni, moimi oczami Marii Concetty. Nie wiem, czy się zgodzi na to, ale może ją poza tą jedną wycieczką jeszcze uda mi się namówić na jakieś inne miejsce. Jak nie, sama będę podróżowała albo podróżowała z Hubertem bądź z jakimiś innymi znajomymi, ale znając ją, to z wielką chęcią podejmie się tego wyzwania. Także zaczynamy. I jeszcze poproszę o komentarze, o miejsca, które mogłabym odwiedzić i o to, czy w ogóle Wam się podoba, bo ja lubię to robić, lubię montować filmy, mam dużo zabawy zarówno przy robieniu, jak i przy montażu, ale chciałabym, żeby oprócz mnie też jeszcze innych bawiło to, co robię. Cappuccino lady, sycylijskie słońce. Cappuccino lady.